Część z was doskonale wie, że Prey był dla mnie niezwykle udaną grą. Nie należałem do grupy ludzi, co utyskiwali, że to nie ten Prey z 2006 roku i że z tamtego pozostał jedynie tytuł. Gra miała świetny klimat, ciekawą fabułę i mocno zalatywała cenionym przeze mnie System Shock. Rok po podstawce Prey doczekał się DLC o nazwie Mooncrash i goddammit, wyszło to naprawdę dobrze. Nie jestem fanem dodatków do gier, rzadko je kupuję i nigdy nie recenzuję. Ale tym razem zrobię wyjątek, bo twórcy dali kawał fajnego kodu ze zmienioną mechaniką i ciekawymi pomysłami. W Mooncrash jako haker Peter trafiamy na powierzchnię Księżyca do bazy Pytheas. W zasadzie nie jesteśmy tam osobiście, a przemierzamy bazę wirtualnej symulacji w ciele jednego z 5 ocalałych. To pierwsza dość spora nowość. 5 zróżnicowanych postaci, każda z osobnymi umiejętnościami, statystykami i drzewkiem rozwoju. Jest tu też ciekawy twist. Naszym zadaniem jest uciec z Księżyca każdą z postaci, jednakże każda z nich musi wykorzystać inny sposób opuszczenia bazy. Mało tego, zebrane przedmioty wcześniej przez jednego z bohaterów już się nie pojawią po rozpoczęciu gry drugą postacią. No chyba, że zginiesz. I tutaj dochodzimy do największej niespodzianki. Mooncrash ma mechanikę gier roguelike, ale wprowadzoną w bardzo sprytny sposób. Każda kolejna postać odblokowuje się, gdy uciekniemy poprzednią. Teraz, jeśli mamy odblokowane więcej bohaterów i jeden z nich zginie, rozpoczynamy grę drugą postacią z możliwością zebrania z trupa wszystkich przedmiotów. Jeśli jednak zginą wszyscy nasi herosi, symulacja ulega zresetowaniu, zmieniają się wrogowie, ułożenie przedmiotów i rozpoczynamy całą symulację od początku z pustą kieszenią. Nietknięte jednakże pozostają statystyki. Aczkolwiek nieużyte neuromody bezpowrotnie przepadają. Wymusza to niezwykle ostrożną grę, jeszcze bardziej niż w podstawce. Każdy błąd, każda śmierć boli. Choć po śmierci gra uczciwie wynagradza nas punktami, które możemy przeznaczyć na wykupienie oręża startowego dla kolejnej postaci. Jest jednak tutaj mały haczyk. Wraz z upływającym czasem symulacja staje się bardziej agresywna. Pojawia się więcej coraz mocniejszych tyfonów. Na ostatnim progu w zasadzie ciężko jest gdziekolwiek się poruszyć, bo czekają na nas potężni nieprzyjaciele, którzy dopadają nas w kilka sekund. Więc oprócz tego trzeba się śpieszyć. Całe szczęście za ubicie co potężniejszych wrogów dostajemy specjalne klepsydry, które cofają trochę czas symulacji i dają nam trochę więcej czasu. Jest to rzecz na wagę złota. Jak wspomniałem, każda z postaci ma przypisany sposób opuszczenia bazy. Co prawda można spróbować inaczej, aby zebrać punkty, jednak nie odblokujemy dalszych herosów. Ta sztywność ma sens fabularny, jednak niepotrzebnie wprowadza poczucie liniowości. Z racji zróżnicowania bohaterów, baza nie jest dostępna w całości dla wszystkich. Postać z umiejętnościami naprawy otworzy zablokowane drzwi nie tylko dla siebie, ale i dla kolejnych postaci. Inny bohater ma możliwość przyzywania automatycznego działka, które mocno ułatwia sprawę w pokonywaniu kolejnych wrogów. Mapka jest spora, składa się z kilku modułów i tutaj brawa dla twórców, że przygotowali zupełnie nowe tereny, a nie wykorzystali fragmenty bazy Talos 1. Miejscówka naszpikowana jest przejściami, skrótami, zamkniętymi drzwiami, przez co każda z postaci będzie miała szansę wykazać się swoimi umiejętnościami, a przy okazji otworzy niedostępne wcześniej miejsca. Jeśli chodzi o grafikę, to w zasadzie to samo co w Prey, wszak to przecież jedynie dodatek. Dla cierpliwych można poszukać wszystkich ciał pracowników bazy, całe szczęście te za każdym razem są w tym samym miejscu. Ciekawie rozwiązano specjalne bariery, które nie przepuszczą nas dalej, dopóki nie pozbędziemy się wszystkich obcych w pobliżu lub nie wytworzymy zwarcia. Komputer oznacza nam najbliższych wrogów, przez co wydaje się to łatwym zadaniem. Jednak ta sytuacja ulega zmianie, gdy gdzieś w pobliżu grasuje na przykład potężny Moonshark. Mooncrash to niezwykle ciekawy dodatek. Rzadko się zdarza, aby zwykłe DLC wessało mnie na dłużej, a tym razem autorzy się postarali. Nowa miejscówka, nowy tryb gry, kilku bohaterów, różne zakończenia, zmian jest sporo. Szkoda, że do uniwersum Prey będzie chciało powrócić niewielu. Powodem może być długie oczekiwanie na dodatek, jak i niezbyt powalająca sprzedaż samej podstawki. A wierzcie mi, że warto.